Osobom, które wsparły kanał, wysyłam dodatkowy komentarz w formie pliku MP3 oraz niepublicznego filmu, który mogą oglądać oraz udostępniać wszystkie osoby, które mają do niego link. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Opowiedział im też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel. Nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: Panie, przecież dobre ziarno zasiałeś na polu, skąd więc wziął się chwast? A on odpowiedział: To dzieło nieprzyjaciela. Wtedy słudzy rzekli: Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go? On odparł: Nie, gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza. Każdy rolnik wie, że chwasty trzeba usuwać, ponieważ zabierają roślinom światło, wodę i miejsce do wzrostu. Zagłuszają to, co dobre, nie przynoszą owocu, rozrastają się szybko i bez trudu. Jezus jednak nie mówi tutaj o polu uprawnym. Mówi o świecie, o ludzkim sercu i o walce, która rozgrywa się każdego dnia. Na pole zostało zasiane dobre ziarno. Wszystko miało przynieść piękny plon. Jednak nocą przyszedł nieprzyjaciel. Nie pojawił się w świetle dnia. Nie przyszedł jawnie. Działał w ukryciu, gdy ludzie spali. Wysiał chwast dokładnie pomiędzy dobrymi nasionami. Tak właśnie działa zło. Nie zawsze pojawia się jako coś przerażającego i łatwego do rozpoznania. Często wciska się pomiędzy rzeczy dobre, miesza się z nimi, udaje dobro, próbuje zagłuszyć w człowieku to, co zasiał Bóg. Między miłość wciska podejrzliwość, między troskę potrzebę kontrolowania, między sprawiedliwość pragnienie zemsty, między gorliwość pychę, między roztropność lęk, między wolność egoizm, między pragnienie świętości pogardę wobec słabszych. Nieprzyjaciel zasiewa nocą, ponieważ wie, że człowiek nie zawsze od razu rozpozna, co dzieje się w jego sercu. Pozostaje jednak trudne pytanie. Dlaczego Bóg pozwala, aby chwast rósł obok pszenicy? Dlaczego nie usuwa natychmiast wszystkich ludzi złych, niesprawiedliwych i przewrotnych? Dlaczego pozwala, aby dobro było poniżane, a prawda wyśmiewana? Dlaczego człowiek uczciwy nieraz przegrywa, a nieuczciwy odnosi sukces? Pieśń nad pieśniami mówi: jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Lilia nie rośnie w bezpiecznej szklarni, rośnie pośród cierni. Jest otoczona przez to, co może ją zranić, przebić i zagłuszyć. A jednak właśnie tam jej piękno staje się najbardziej widoczne. Ciernie nie są potrzebne do istnienia lilii. Ciemność nie jest drugą twarzą Boga. Grzech nie jest koniecznym elementem świętości. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. A jednak Bóg potrafi sprawić, że człowiek, który żyje pośród zła, stanie się jeszcze bardziej wierny dobru. Nie dzięki złu, lecz pomimo niego. Bóg nie potrzebuje zła, aby stworzyć dobro. Potrafi jednak nawet miejsce zatrute przez zło uczynić miejscem wzrostu człowieka. Żyjemy pośród napięcia, lęku, rywalizacji, niesprawiedliwości i moralnego zamętu. Widzimy, jak kłamstwo staje się normalnością, a prawda bywa traktowana jak fanatyzm. Ludzie wstydzą się przyznać do wiary, ale nie wstydzą się grzechu. Boją się, że zostaną uznani za zacofanych, ale nie boją się, że zniszczą własne sumienie. Współczesny człowiek bardzo boi się opinii innych ludzi. Boi się odrzucenia, boi się wyśmiania, boi się, że nie będzie pasował do grupy, boi się, że ktoś nazwie go dziwnym, naiwnym albo nietolerancyjnym. A jednocześnie coraz mniej boi się tego, że zdradzi Boga, skrzywdzi drugiego człowieka albo zniszczy w sobie to, co najpiękniejsze. Każdy człowiek przed czymś drży. Pytanie nie brzmi więc, czy się boisz? Pytanie brzmi, kogo boisz się bardziej? Czy bardziej boisz się Boga czy ludzi? Czy bardziej boisz się grzechu czy samotności? Czy bardziej boisz się utraty czystego sumienia?
czy utraty dobrej opinii? Czy bardziej boisz się zdradzić prawdę, czy narazić się otoczeniu? Bojaźń może poprowadzić człowieka w dwóch całkowicie różnych kierunkach. Możemy bać się zgrzeszyć, ponieważ nie chcemy zranić Boga i zniszczyć własnego serca. Ale możemy też tak bardzo bać się ludzi, że zaczniemy robić wszystko, czego od nas oczekują. Albo będziemy bali się popełnić grzech, albo ze strachu przed ludźmi zaczniemy grzeszyć razem z nimi. Dawid mówi w psalmie: Możni prześladują mnie bez powodu, moje zaś serce odczuwa lęk przed Twoimi słowami. Otaczali go ludzie silniejsi, wpływowi i bezwzględni. Mieli władzę, żołnierzy, pieniądze i możliwości. Mogli go zniszczyć. Dawid wiedział jednak, że istnieje coś gorszego niż przegrana z człowiekiem. Gorsza od utraty pozycji jest utrata sumienia. Gorsze od ludzkiego osądu jest odejście od Boga. Gorsze od śmierci ciała jest pozwolenie, aby umarło serce. Dawid bał się ludzi, ale jeszcze bardziej bał się zdradzić słowo Boga. Dlatego nie pozwolił, aby lęk uczynił go podobnym do jego prześladowców. Mógł odpowiedzieć przemocą, zemstą i zdradą. Mógł uznać, że skoro inni postępują niegodziwie, on również ma do tego prawo. Nie zrobił tego. I właśnie dlatego stał się królem. Stał się królem, ponieważ najpierw nauczył się panować nad samym sobą. Prawdziwym królem nie jest ten, kto wydaje rozkazy innym. Królem jest ten, kto nie jest niewolnikiem własnego gniewu, strachu, pychy, zazdrości i pragnienia zemsty. Człowiek, który nie potrafi panować nad sobą, może posiadać władzę, pieniądze i wpływy, a mimo to pozostaje niewolnikiem. Wystarczy jedno słowo, aby wybuchł. Jedna krytyka, aby zapragnął zemsty. Jedna pokusa, aby sprzedał własne sumienie. Dopiero ten, kto nauczył się mówić nie własnej ciemności, zaczyna naprawdę panować nad swoim życiem. Dawni mędrcy mówili, że nawet święte stworzenia drżą przed Bogiem. Nie dlatego, że Bóg jest okrutnym tyranem. Drżą, ponieważ widzą Jego wielkość, świętość i prawdę. Wiedzą, że przed Nim niczego nie można ukryć. Nasz świat zagubił taką bojaźń. Ludzie przestali wstydzić się przed Bogiem, a zaczęli wstydzić się Boga. Wstydzą się modlitwy, krzyża, czystości, wierności i przebaczenia. Nie wstydzą się natomiast zdrady, kłamstwa, pogardy ani wykorzystywania słabszych. To jest jedno z najgroźniejszych zachwaszczeń ludzkiego umysłu. Bezczelność wobec Boga połączona z niewolniczym lękiem przed ludźmi. Pewien rabin miał przed śmiercią powiedzieć swoim uczniom: obyście się tak bali Boga, jak boicie się ludzi. Uczniowie byli zdumieni. Wydawało im się, że powinien życzyć im większej bojaźni. Wtedy mędrzec wyjaśnił, że ludzie często boją się popełnić zło w obecności innych ludzi, ale nie wstydzą się zrobić tego samego, gdy nikt ich nie widzi. Człowiek rozgląda się, czy nie ma kamer. Sprawdza, czy ktoś nie patrzy. Zamyka drzwi. Usuwa historię wiadomości. Ukrywa dowody. Pilnuje, aby nie stracić dobrej opinii. Ale zapomina, że Bóg jest obecny. Jakże często bardziej boimy się, że ktoś odkryje nasz grzech, niż tego, że grzech zniszczy nas od środka. Nie chodzi więc o paniczny strach przed Bogiem. Chodzi o bojaźń dziecka, które nie chce zranić kochającego ojca. Chodzi o czujność człowieka, który wie, że jeden grzech może otworzyć drzwi kolejnym. Chodzi o szacunek wobec prawdy, której nie wolno sprzedać za chwilową wygodę. Bojaźń Boża nie poniża człowieka. Ona go chroni. Chroni przed decyzją, której będziemy żałować przez wiele lat. Chroni przed słowem, którego nie będzie można cofnąć. Chroni przed zdradą człowieka, który nam zaufał. Chroni przed stopniowym przyzwyczajeniem się do zła. Chroni przed staniem się kimś, kim nigdy nie chcieliśmy być. Może się zdarzyć, że w całym miasteczku mieszka 100 ludzi i 99 z nich kradnie. Wszyscy mówią wtedy setnemu człowiekowi: nie bądź naiwny. Każdy tak robi. Musisz jakoś żyć. Nie zmienisz świata. Skoro inni kradną, ty też masz prawo.
ale to, że 99 ludzi kradnie, nie sprawia, że kradzież staje się uczciwością. Większość może zmienić prawo, obyczaje i język, ale nie może zmienić prawdy. Zło nie staje się dobrem tylko dlatego, że wykonuje je większość. Setny człowiek może czuć się samotny, może zostać wyśmiany, może stracić okazję do łatwego zysku. Być może będzie wyglądał jak ktoś słaby i przegrany. W oczach Boga to właśnie On jest najcenniejszy. Jest jak lilia pośród cierni, jak światło pośród ciemności, jak czyste źródło pośród zatrutej ziemi, jak pszenica, której nie zagłuszyły chwasty. Nie musisz stać się chwastem tylko dlatego, że rośniesz pośród chwastów. Nie musisz kłamać, ponieważ wszyscy kłamią. Nie musisz zdradzać, ponieważ wierność stała się niemodna. Nie musisz poniżać słabszych, aby samemu poczuć się silnym. Nie musisz sprzedawać sumienia, aby zostać zaakceptowanym. Nie musisz iść za tłumem, który oddala się od Boga. Być może nie zdołasz usunąć wszystkich cierni ze swojego życia. Być może nie zmienisz ludzi, z którymi mieszkasz, pracujesz albo spotykasz się każdego dnia. Być może będziesz żył pośród niesprawiedliwości, fałszu i moralnego zamętu. Możesz jednak podjąć jedną decyzję. Nie pozwolę, aby zło, które mnie otacza, zamieszkało we mnie. Na tym polega zwycięstwo pszenicy. Zwycięstwo polega na tym, że mimo nacisku, lęku i samotności człowiek pozostaje wierny. Nie pozwala, aby ciernie odebrały mu piękno. Nie pozwala, aby ciemność nauczyła go ciemności. Świętość nie polega na życiu w świecie bez zła. Świętość polega na tym, że żyjąc pośród zła, nie oddajemy mu własnego serca. Przyjdzie czas żniwa. Wtedy Bóg pokaże, co było pszenicą, a co tylko przypominało dobre ziarno. Odsłoni intencje, wybory, ukryte czyny i decyzje podejmowane wtedy, gdy nikt nie patrzył. Wtedy może się okazać, że ludzie uznawani za naiwnych byli naprawdę mądrzy. Ci, których wyśmiewano za wierność, byli naprawdę wolni. A ci, którzy zyskali wszystko kosztem sumienia, w rzeczywistości stracili samych siebie. Dlatego nie pytaj jedynie, ile chwastów rośnie wokół ciebie. Zapytaj, czy bardziej boję się Boga, czy opinii ludzi? Czy umiem pozostać pszenicą, gdy wokół mnie panoszą się chwasty? Czy potrafię być lilią pośród cierni? Bo największym cudem nie jest świat, w którym nie ma żadnych cierni. Największym cudem jest lilia, która pośród nich nie przestała kwitnąć.